Cześć, witajcie na kanale Urban Fishing. Ostatnio było trochę przerwy na kanale, ale to ze względu na mój marcowy urlop. Nie próżnowałem i mam dla Was ciekawy materiał. Udało mi się połowić na morzu i to nie byle jakim, ale o tym za chwilę. Co prawda była to bardziej turystyczna wyprawa niż wędkarska, ale samo doświadczenie było dla mnie naprawdę niesamowite, gdyż nigdy nie miałem okazji łowić na morzu. Zacznijmy od początku. Jesteśmy w Tajlandii na wyspie Koh Lipe, a właściwie to na wodach otaczających tę wyspę, czyli Morzu Andamańskim. W tych wodach kryje się niesamowita fauna. Ponad 600 gatunków ryb przemierza rafy i głębiny tego regionu. Przybywają tu wędkarze z całego świata, aby zmierzyć się z potworami z głębin, takimi jak popularny GT, czyli kranks atlantycki. Jest to bardzo silna ryba, która często stanowi spełnienie wędkarskich marzeń. Barakuda, king makrela, różne odmiany tuńczyków, rekinów oraz wiele innych. Tutejsze ryby mają zupełnie inną siłę i energię. Nawet mniejsze ryby potrafią nieźle powalczyć. Podczas naszej wyprawy spotkamy właśnie mniejsze ryby, ale za to bardzo barwne, ciekawe, a także niebezpieczne dla człowieka. Także oglądajcie do końca. Płyniemy właśnie w pierwszą miejscówkę, szybki rzut oka na wędki, które zostały dla nas przygotowane. Jak widzimy, jeden wielki ciężarek, kilka dużych haczyków, wszystko oczywiście sztywne, grube i toporne. Sam Dank używać będzie tylko linki z haczykiem, a do większych ryb używa harpuna. Zapytałem go, jak mam łowić, ponieważ dla mnie to był pierwszy raz na morzu, a więc na początku zarzuciliśmy same haczyki z przywiązanymi kolorowymi kokardkami, które można kupić u tutejszego fryzjera. Tym sposobem udało nam się złowić kilka małych makrel, które następnie posłużyły za przynętę do łowienia kolejnych ryb. Po kilku wrzutach wpadła pierwsza ryba, próbowałem wygooglować jaki to gatunek i nie było łatwo, ale główny trop padł na sauridę, rybę z gatunku jaszczurnikowatych. Zamieszkują one dna piaszczyste, muliste, jest to drapieżnik żywiący się mniejszymi rybami i skorupiakami. Kilka kolejnych rzutów, jest druga ryba, tym razem to rogatnica, wszystkożerna ryba. Z ciekawostek potrafi wydawać chrząkające dźwięki i śpi na boku na dnie. Kolejna ryba z rodziny nitecznikowatych, nazwę macie na zdjęciu. Jeśli Wam to nic nie mówi, to dobrze, bo mi też nie. Musiałem dokładnie przeszukać cały internet, żeby to rozgryźć. Znalazłem tłumaczenie jako złoty nitkowaty leszcz, ale nie daję gwarancji za to tłumaczenie. Po tej serii nastała cisza, więc płyniemy właśnie w kolejną miejscówkę. Po zmianie nasz kapitan złapał większą rybę o nazwie Lucjan Szary i to przy wykorzystaniu wyłącznie linki i haczyka. Na sam koniec udało nam się złowić bardzo małą rybkę, ale za to bardzo groźną, która zasiała niemałą panikę w łodzi. Jest to jeden z najbardziej jadowitych gatunków ryb w morzu, czyli skorpena. Jest to malutki okaz, wygląda jak dinozaur, posiada na swoim ciele kolce z jadem. Ukucie nimi jest bardzo bolesne, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia człowieka. Ale istnieje jedna odmiana, która może spowodować właśnie takie zagrożenie dla życia. Na sam koniec nasi przewodnicy przygotowali dla nas grill bezpośrednio na łodzi, a daniem głównym była część ze złowionych ryb. Dowiedzieliśmy się, że często tak wygląda dzień Danga. Sama łódź w życiu tubylców jest bardzo ważną częścią, często ważniejszą niż sam dom. Na łodzi łowią, podróżują, jedzą. W skrócie mówiąc, spędzają tu bardzo dużą część swojego życia. Same ryby trochę mnie przerażały, bo nawet nie byłem pewny, czy są jadalne. Jednak komu nie zaufać jak osobie, która tutaj się urodziła, i ostatecznie się skusiłem. I to by było na tyle. Dzięki wielkie, że wytrwaliście do tego momentu, bo to oznacza, że nie zanudziłem Was na śmierć. Wracając do rzeczywistości, czyli naszej Polski,
już niedługo na kanale filmy z wypraw spinningowych, z Odry, mniejszych rzek, przygotowanie do sezonu karpiowego, recenzję sprzętu oraz wiele